Cześć, ja jestem Ola i czytam razem z Wami Dzieje Apostolskie, przynajmniej się staram. I dzisiaj dotarłam do rozdziału 17 i chciałam jego krótki fragment skomentować. Po spotkaniu z Tymoteuszem i chrzcie Lidii, Paweł przybywa do Aten i dzieją się tam bardzo ciekawe rzeczy. Ateny to jest w ogóle centrum kulturalne świata antycznego. Paweł, jak wchodzi do miasta, od razu widzi posągi pogańskich bożków, to go oburza. W mieście jest dużo filozofów, są tam stoicy, epikurejczycy. Jest też Areopag, czyli Najwyższa Rada, która obradowała na wzgórzu. I Paweł trafia tam jako mówca. I ta rada chce go słuchać. To jest bardzo ciekawe. Na początku jest uznawany za nowinkarza, no bo będzie mówił o jakimś nowym Bogu. To jest perspektywa Greków. Scena jest dosyć spektakularna. On staje na środku Areopagu i przemawia z rozmachem. I dużo się dzieje. Paweł bardzo mądrze mówi. On w ogóle nie odnosi się do Starego Testamentu w tym przypadku, bo Grecy go nie znają. I tak sobie myślę, że nie zrozumieliby, gdyby Paweł opowiadał o Abrahamie, Izaaku, o tym, co Bóg uczynił dla Izraela. To jest zupełnie inna kultura, kultura hellenistyczna, kultura politeistyczna. I myślę, że Paweł ma tu bardzo dobre rozeznanie, że on odnosi się do tego, co ci ludzie znają, do ich religijności. I wychodząc od ich bogów, próbuje przedstawić im Boga żywego. Opowiada, jaki on jest, że daje życie, że chce, żeby go szukać, że chce, żeby wejść z nim w relacje, że zaprasza do nawrócenia. No i klimat się zmienia, gdy Paweł zaczyna mówić o zmartwychwstaniu. I reakcją na te słowa są drwiny. I od razu jest jasny komunikat do Pawła, no posłuchamy tego kiedy indziej. I wydaje się, ta informacja o zmartwychwstaniu wydaje się być absurdalna dla Greków. Zmartwychwstanie wydaje się być absurdem. Na wcześniejsze informacje o Bogu lud się nie oburza, więc przypuszczam, że to, co mówi Paweł, jest w miarę do przyjęcia przez Ateńczyków. Ale informacja o zmartwychwstaniu już nie. I zapraszam Was dzisiaj, żeby zatrzymać się nad tą informacją, pierwotnie przekazaną kilku kobietom przez aniołów przy pewnym pustym grobie, która brzmiała: nie ma go tu, zmartwychwstał. Zapraszam Was, żeby zastanowić się, co zmienia zmartwychwstanie. Co fakt, że Jezus zmartwychwstał, zmienia dzisiaj w moim życiu. I zapraszam Was, żeby pomyśleć chwilę, czy nie przyjmujecie tej prawdy od tak. Czy się za bardzo do tej informacji nie przyzwyczailiśmy, tak że ona już nic w naszym życiu nie zmienia. Paweł pisze później list do Koryntian. I tam w 15 rozdziale napisze: jeśli Jezus nie zmartwychwstał, to daremna jest nasza wiara. Tak jakby Paweł mówił, jeśli On nie zmartwychwstał, to wszystko, co ja Wam tu opowiadam, nie ma sensu. Jeśli On nie pokonał śmierci, to idźmy wszyscy do domu i zajmijmy się czymś pożytecznym. Widzicie, żeby Paweł coś takiego robił? Absolutnie nie. On ma doświadczenie zmartwychwstałego Jezusa i dlatego jest w drodze i dlatego ewangelizuje. Co zmienia zmartwychwstanie? Dla mnie zmienia wszystko. Sprawia, że jestem pielgrzymem na ziemi z perspektywą nieba. I powoduje też, że nie cisnę tak w moje prywatne szczęście, bo wiem, że jest coś więcej. Lubię sobie myśleć o Marii Magdalenie, która spotyka Jezusa po zmartwychwstaniu. Gdy cała zapłakana i w rozpaczy, nagle słyszy swoje imię i już wie, że obok jest Jezus. I patrzy sobie też na Jezusa, na to, co On z nią robi. Bo On jej mówi: nie zatrzymuj mnie. Tą myśl zawdzięczam wprowadzeniu do modlitwy
pewnego jezuity. Jezus studzi emocje. Mówi: idź i powiedz moim braciom, że zmartwychwstałem. A w kulturze semickiej słowo kobiety nie ma znaczenia. Nie ma wartości. Musi je potwierdzić dwóch mężczyzn. I dla mnie absurdalność tej sytuacji pokazuje, że są na świecie osoby, które uwierzą w zmartwychwstanie tylko dzięki Twojemu słowu. I może Twoje świadectwo będzie nieskładne. Naprawdę zostaw to Jezusowi. On się tym nie przejmuje. Jezus nie robi terapii, ale wysyła do roboty. Mówi: idź i powiedz ludziom, że żyje. I zapraszam Was dzisiaj, żeby zadać sobie pytanie, czy moja duchowość wysyła mnie do ludzi? Bo to, czy Ty wyjdziesz z domu i powiesz innym, że On żyje, to jest wyznacznik chrześcijaństwa. Więc zastanów się dzisiaj, co fakt, że Jezus zmartwychwstał, zmienia w Twoim życiu i komu chcesz o tym opowiedzieć. Trzymajcie się, dobrego tygodnia i bądźcie blisko Boga. Pa!